Jesień za rogiem. A ja? Co u mnie? Co się zmieniło? Wraz z ostatnim odcinkiem o nieoczywistych tureckich szerokich wodach w mojej głowie zamknęłam pierwszą serię osobistego miniserialu pod znakiem Półksiężyca i Gwiazdy. Wróciłam do Fethiye, prowadzona miłością, ciekawością, ale też chwilowym zawahaniem i niepewnością związaną ze stanem mojego zdrowia psychicznego. O czym się przekonałam? Turcja, bez względu na porę roku w kalendarzu czy w głowie, uruchamia we mnie odpowiednie zmysły i mechanizmy. Przytula mnie ramionami mojego ukochanego czy przyjaciółki, która przemierza pół kraju, żeby się ze mną zobaczyć. Otula mnie gorącym i wilgotnym wiatrem. Nie ocenia, nie zadaje zbędnych pytań. Po prostu jest. Nagrywałam więcej i inaczej niż ostatnio. Z większą odwagą. Dalej nie umiem gadać i nagrywać jednocześnie. Ale teraz czuję, że to już mój świadomy wybór. Nie będę na siłę przekraczać tej granicy. Pojawiła się też wiara w prawdę mojego spojrzenia. Kadry wciąż dalekie od tych książkowych. Dźwięk odległy od krystalicznie czystego brzmienia. Ale taka właśnie jest Turcja. Mimo idyllicznych krajobrazów, tak daleko jej do idealnie wyretuszowanej rzeczywistości. Dlatego o swoich umiejętnościach technicznych przestałam wreszcie myśleć jako niedociągnięciach. To moja pieczęć. Widzę to, co widzę. Chaos, szczerość, czasem lub w sumie w większości przypadków pierdolnik. Słyszę mocno, dużo, intensywnie. Czasem aż rozsadza mi głowę. Czego możemy spodziewać się w nadchodzącej serii? Więcej rozmów z ludźmi. Rozmów, które przeprowadziłam dopiero, kiedy zbudowaliśmy określony poziom relacji. Zaufali mi, otworzyli się, a ja zaufałam też sobie. Wcześniej, za każdym razem, gdy chciałam wyciągnąć telefon, to w ostatniej chwili wycofywałam rękę. Czułam, że ten akt zniszczyłby subtelnie ażurową pajęczynę międzyludzkiej szczerości. Nitki babiego lata pomiędzy gałęziami naszych myśli odfrunęłyby wraz ze zmianą kierunku wiatru. Moi rozmówcy współtworzą obraz Turcji, jaki będziecie mogli tutaj oglądać, a ja teraz oddaję im głos. Dlatego tak kocham wracać w te same miejsca, docierać do ich prawdy. Daję sobie szansę nie tylko na turystyczną obserwację powierzchni. Powrót w to samo miejsce, pasja do określonej szerokości geograficznej, to jak przejście przez ogrodzenie dzielące mnie od doświadczenia, współodczuwania, współdzielenia. Czego jeszcze będzie więcej? Odkrywania prawdziwie ulubionych miejsc. Kiedy już w Fethiye spędziłam na tyle dużo czasu, obeszłam poszczególne rewiry na tyle często, wlazłam tam, gdzie według określonych standardów bezpieczeństwa nie powinnam. Wtedy głowa i ciało zaczynają odpowiednio rezonować w poszczególnych zakątkach miasta. W zasadzie same podpowiadają mi, gdzie chcę przebywać i spędzać więcej czasu, poznając historię okolicy. Za rogiem 39. jesień, której doświadczę w moim życiu. Zupełnie wyjątkowa. Jestem zodiakalnym lwem. Urodziny obchodzę w sierpniu. W tym roku w morskiej fali zmyłam kurz 38 roku mojego życia. Czy każda kolejna świeczka na torcie wpływa na to, jak opowiadam o bliskim mi świecie? O Turcji? Tak.
Zrzucam sierść po zimie, przyglądając się pułapkom własnej osobowości. Pozwalam sobie na zmianę, na zrzucenie łusek. Dostrzegam więcej, słyszę wyraźniej, smakuję głębiej, dotykam spokojniej. A Turcja? Obecna w moim życiu od ponad 2 dekad. Teraz już myślę, że wchodzi mi do krwiobiegu. Będzie więc jeszcze o życiowym rozkroku międzykontynentalnym i zakamarkach miłości wielokulturowej. Zostańcie ze mną, zasubskrybujcie kanał, włączcie notyfikacje, podzielcie się oczekiwaniami, wrażeniami i przemyśleniami w komentarzu. W imieniu swoim i moich rozmówców zapraszam Was w dalszą podróż. Wsłuchajcie się w głosy i opowieści narratorów z kraju wschodzącego słońca. To co? Gotowi?